Elektryczne pojazdy coraz odważniej wkraczają w naszą rzeczywistość. Nie inaczej jest w Warszawie, gdzie miejskie zakłady autobusowe zamówiły 10 sztuk autobusów elektrycznych, a tymczasem przez pół roku testować będą 4 pojazdy Byt e-Bus K9, określane przez producenta jako szczyt nowoczesności. Chiński koncern Byt Build Your Dream to jeden z liderów światowego rynku pojazdów elektrycznych. Poza autobusami oferuje m.in. samochody elektryczne i hybrydowe. Na zdjęciu złotówa z Erywania w Armenii, systemy magazynowania energii oraz baterie żelazowe. Autobusy tej marki zobaczycie m.in. w Amsterdamie, Londynie, Mediolanie, Tel Awiwie, Kuala Lumpur i Hongkongu. Elektryki poruszają się bardzo cicho, a co najważniejsze nie emitują żadnych spalin. Mają jednak ograniczony zasięg i wymagają ładowania trwającego do kilku godzin. Operatywność pojazdów będzie jednak rosła wraz z rozwojem pojemności baterii oraz technologii ładowania. Autobusy elektryczne są też znacznie droższe, nawet dwukrotnie, od pojazdów z silnikiem diesla. Linię 222 wybrano ze względu na przebieg trasy traktem królewskim. Na tym reprezentacyjnym ciągu w stolicy ekologiczne pojazdy bezemisyjne są najbardziej pożądane. W dni wolne autobusy elektryczne stanowią obsadę większości brygad tej linii. Prezentowane autobusy Byt mają po 12 metrów, 3 z nich są dwudrzwiowe, a jeden trzydrzwiowy. Posiadają diodowe tablice liniowe oraz klimatyzację przestrzeni pasażerskiej. Zasięg testowanych pojazdów zadeklarowano na 250 km, co już pozwala na obsługę niektórych brygad całodziennych. Jednak przy sprzyjających warunkach pojazd może pokonać znacznie większy dystans. Polski rekord przejazdu Bydem wynosi aż 336 km. W pojeździe w wersji dwudrzwiowej na miejscach siedzących usiądzie 24 pasażerów. Wyznaczono też miejsce dla wózka inwalidzkiego bądź dziecięcego. Niewiele miejsca zostaje jednak dla pozostałych pasażerów, do 36 miejsc stojących. Autobus wyposażono w baterie żelazowo-litowo-fosforanowe, które umieszczono w 2 wieżach przy przedniej osi. Łącznie akumulatory mają pojemność 300 kWh. Pojazd wykorzystuje z kolei od 100 do 130 kWh na 100 km. Nad optymalnym wykorzystaniem energii czuwa system inteligentnego zarządzania energią, natomiast jej odzysk możliwy jest przy hamowaniu. Sprawdźmy, jak pojazd spisuje się w czasie jazdy i czy rzeczywiście przemieszcza się prawie bezgłośnie.
Eksploatacja pojazdów elektrycznych wymaga też budowy dodatkowej infrastruktury. W Warszawie 4 punkty ładowania umieszczono na terenie oddziału remontu taboru przy ulicy Włościańskiej, natomiast jeden w zajezdni Woronicza. Pojazdy ładowane są nocą, a ich pełne ładowanie może trwać nawet do 5 lub 6 godzin. Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, kierowcy są zobowiązani poinformować dyspozytora o tym fakcie. Podejmuje on wtedy decyzję o ewentualnym dalszym kursowaniu pojazdu lub zjeździe do bazy i podmianie przez standardowy autobus. Era pojazdów elektrycznych zbliża się wielkimi krokami. Autobusy elektryczne oprócz Warszawy zamówiono już w Ostrołęce i Jaworznie. Kwestią czasu jest dołączenie do tego grona kolejnych polskich miast. Do tematu autobusów elektrycznych z pewnością jeszcze powrócę. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę.